Dzień dobry, witam Was zimowo, śnieżnie. Witam Aleksandra z dalekiej Syberii Witam wszystkim, kłaniam się. i witam Ciebie, Agnieszko, ze śnieżnej Kanady. Dzień dobry, Aleksander, Zygi i nasi słuchacze. Wiecie co, trochę Wam zazdroszczę tego śniegu, bo u mnie jest ciągle na plusie, chociaż zimno dzisiaj, 7 stopni tylko, ale chciałbym trochę, żeby tak z tydzień śniegu popadało w Teksasie. Aleksander, Ty żyjesz w pięknym otoczeniu. Ja widziałem, bo wysyłałeś mi taki filmik z lisem, który do Ciebie przychodzi codziennie. On wygląda jak oswojony. Powiedz o nim dwa słowa naszym widzom. Codziennie przychodzi lis, poraniona nóżka jedna z przodu. Codziennie przychodzi, faktycznie jakby z rynku cały czas bierze, ja mu daję tam nóżki z kurczaka i około godziny chodzi, coś Alisa, zje i później idzie Alisa. łowić myszy. Pięknie, pięknie. Tak żyć z Jak, naturą. jak domowy piesek, naprawdę. Ja bardzo zdziwiony. Не Bardzo dużo było боится. sarn obok chodzili rok temu, ale dużo zmarła. Bardzo zimna była zima, A, taka dużo śniegu było i dużo było zmarła. Teraz jest, ale nie tak dużo. Ja ich tam też karmił, przychodzili, to bliziutko, даже nie straszаться, chodzą tutaj. no Jak, właśnie, Jesteś słuchajcie, piękny. idzie zima no. i my o zdrowiu właśnie z tego powodu, no bo ta zima zawsze jest takim okresem, który nas jakby sprawdza, tak? Czy jesteśmy przygotowani na to, nie? No i chyba dzisiaj o tym porozmawiamy, tak, Agnieszko? Oj tak, będziemy mówić o zdrowiu, żeby być zdrowym zimą, ale najpierw zanim jeszcze porozmawiamy o zdrowiu, tak ładnie powiedzieliście o tym lisku. Ty, Zygi, jesteś w Teksasie, ja w Kanadzie, Aleksander, jesteś w Rosji, tam na Syberii, jesteś w pięknej naturze, w pięknym otoczeniu. Czy mógłbyś najpierw nam jeszcze troszkę poopowiadać o tym miejscu, w którym teraz mieszkasz i jak się tam czujesz i co tam jest? Jak Я tam jest? jeździł, odwiedził wiele krajów i chciał odłożyć ośrodek, ale jest marzenie. Kiedy jedziesz gdzieś, to nie spełniаются te marzenia. Marzył o czystym powietrzu, o czystej wodzie, o wodzie mineralnej, o dużym ośrodku, żeby duży teren był wolny taki. Wszystko teraz mam. Mam 14 hektar ziemi. Obok park narodowy z Wow. wszystkich stron. Mam około 10 tysięcy metrów kwadratowych budynków różnych tam. Także jest no, wszystko, co jest możliwe, jako i niebo niebieskie. Nie ma żadnych pryskań, tam, даже nie ma даже mowy o tym, żeby ktoś zaszkodził powietrze albo wodę, albo coś. Mam dwie studnie głębinowe z wodą mineralnej niesamowitej jakości, lepsze na świecie, ja bym powiedział. Taka woda, ja wam powiem, я даже не myślał, że jest taka możliwość. Mnie przychodzili тут pracowники i z cukrzycą. I ja im mówię, no, spróbujcie wodę, mówię, że to dobrze od cukrzycy. Oni wzięli tę wodę, wypili w domu, później mówią, używali za cały czas, tam, za 20 lat. Wszystko, różne zioła, tam, suplementy, no wszystko. No jak to używasz, troszeczkę coś zmniejszaється cukier. Jak użyli wodę mineralną, w 3 razy zmniejszaється cukier w krwi. Efekt niesamowity. Dużo ludzi jest, u których coś jest z układem pokarmowym. I no, boli brzuch, tam piją tabletki. Po używaniu tej wody tylko jedna kubka, tam 100-200 gram, wszystkie boli przychodzą. Jakby to rozkurczowy jakikolwiek lek. Mhm. Niesamowite. Ja mówię, to trzeba zobaczyć. I ta woda mineralna, ja wam powiem tak, ona jest jeszcze w paru sanatoriях тут w mieście, i w ogóle nikt nie używa tak jak trzeba.
то треба для уживання треба технологія. Я змінив технологію. Вы даже не можете вообразить, что я зменил, чтобы она имела такий эффект. І я мовлю, я тільки мог марzyć o tym, co teraz posiadają, to co teraz jest. Rozpracował wiele dodatkowych metod. Na dzień dzisiejszy spokojnie można uzdrawiać choroby, które ludzie operują, robią operacje na wymiany, nie tylko na jakiekolwiek problemy, a kto potrzebuje wymianu serca, płuc, nerek, no każdy organ faktycznie można zregenerować wszystko. Od pojutrze, można powiedzieć, będę rozpracowywać, żeby wy wiedzieli, maść na polepszenie wzroku. Wcześniej u mnie byli kropli. Kropli ciężko, można powiedzieć, przechowywać, psują się, nie działają na wiele rzeczy. Ja ostatni wywiad robił, że na pierwszym miejscu, jak ja wcześniej mówił, тот, kto traci wzrok, to jest chlamydii i oni pierwsze szkodzą wzrok, a na drugim miejscu, ja mówił, dla was będzie teraz zaskoczenie, bo wy nie widzieli tego wywiadu, opryszczka. Okej. Na drugim miejscu opryszczka, a od opryszki w ogóle nic nie ma. No, a u mnie są. Tak, często Tak. opryszcza, czyli tak zwany jęczmień, który się robi na oku, nie? Nie, są na jęczmień efekt. to inne, a wirus opryszczki to jak na ustach, I on też działa na Tak. oko, tak właśnie? na oko, To tam jest. rodzaju jest opryszki, które działają na i nie można naprawić. U mnie jest kropli, które my proponujemy, wszystko działają od ręki, też na wzrok. Ale u kogo jest opryszka? Marna. Nie działa. I teraz ja chciałbym zrobić maść dla zwierząt. O, Bo zwierząty nie potrzebują badań 10-letnich. Ja znam, jak to zrobić. Zrobił eksperymenty na sobie, tam na znajomych. Bardzo chętnie to, jeżeli to będzie fajnie, no to będziemy używali, bo to można spokojnie eksportować i no, maść, ja liczę, będzie tu dużo lepsze jak krople. Czyli krople były z jaskółczego zioła, a tutaj jeszcze zrobiłeś maść, która działałaby również na przyczyny problemów ze wzrokiem przez opryszczkę, przez wirus opryszczki, tak? Trzeba zrobić jeszcze, żeby ona działała jeszcze i na opryszczku. Także trzeba i na to, i na to. Tam będzie wiele składników, które będą zlikwidowali wiele kompleksowych, takie kompleksowe działanie. Także w głowie to wszystko jest. Jeżeli w głowie, to nie w mojej głowie. Jest, jak wy poszukujecie tam w komórce albo w internecie, coś wy potrzebujecie, to wam dają odpowiedź, to jest internet. В моей голове здесь, моя голова здесь подлочена до интернета, я дал питання, щоб полепшити wzrok w tych warunkach. No i dostał odpowiedź. No, będziemy realizować, jak i wszystko. No. super. Takie czasy To ja stały, się że dostajemy odpowiedzi. ustawiam w kolejce. No, na eksperymenty czy już po eksperymentach? Na eksperymenty. Dobrze. Aleksander, w takim razie jesteś w tym pięknym miejscu, znalazłeś swoje miejsce na ziemi, mieszkasz w wspaniałym otoczeniu, gdzie naprawdę jest wszystko dla zdrowia, ale nie jesteś tam tylko, żeby mieszkać, tak? 10 000 metrów kwadratowych, samych budynków, to chyba nie tylko dom do mieszkania, tylko jest to w konkretnym celu, tak? No to był wcześniej sanatorium, ale no widzicie, nie używali to złota, które jest tu pod nogami, można powiedzieć. Nie wodę mineralną, nie powietrze, nie drzewa. Taki las u mnie тут, no cuda. Faktycznie sanatorium nie używali 8 lat w całości.
kiedy ja pokupił. No, 8 lat. До такого стопню тут було wszystko, ні jednej rury z wodą ніякої, ні gorącej, ні zimnej, ні mineralnej, ні jednego meczu. Wszystko było zniszczone tylko, żeby wy tylko widzieli. Хотя jest 2 studnie swoje pod zwykłą wodę, 2 studnie mineralnej wody, 550 metrów głębokości. I tak, no. I co, remontujesz to i otwierasz klinikę tam, tak? Так, od Nowego roku, a w 25 roku zdecydowanie można było by teraz już otworzyć dla małe. Ja nie będę przejmował tysięcami. Mnie to nie interesuje. Nie Ja interesuje. będę uzdrawiał 5-10 osób i nie więcej. Mnie to nie potrzebne. Pieniądze można zarobić na jednym pacjencie w roku, a trzeba zajęcie, żeby od serca pomagał ludziom i Żeby każdym się zająć osobiście, tak? Każdy, kto potrzebuje. Tysięcami to nie uzdrowienie i даже nie chcę o tym rozmawiać. Czyli od nowego roku klinika już będzie funkcjonalna, kilkanaście pacjentów naraz mogłoby do ciebie przyjechać tam do Mogę Rosji. powiedzieć, że na lata już zarezerwowana. O, No, niespodzianka. no to gratulujemy. To ja ci szczerze gratuluję, że marzenia się spełniają. I No. powiedz, jak tam do ciebie trafić? Na przykład ktoś z Polski może przyjechać. Albo ze No Stanów. jeżeli z różnych krajów, to można przez Polskę albo przez Turcję. Przez Turcję, później z Turcji do Moskwy i do mnie samolot od Moskwy leci tam 2,5 godziny, coś takiego. Jeżeli ktoś z Polski jedzie albo z Europy, to można przez Polskę. Z Warszawy idzie autobus do Mińska, a z Mińska bezpośrednio samolot też 2-3 godziny. I gdzie dokładnie do ciebie przylecieć trzeba? Albo Jekaterinburg, takie miasto, albo Тюмень. Тюмень albo Jekaterinburg. Dobrze, my tutaj damy w opisie pod filmem namiary na klinikę i cały kontakt, adres, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo warto by było skorzystać z takich regeneracyjnych wakacji w pięknym, naturalnym miejscu i odświeżyć trochę swoje zdrowie, tak? No, ja powiem, że takich warunków i takich metod, które ja używаю z takimi efektami, realnie wszystkich, kto byli u mnie, nigdzie nie ma na świecie. My nie patrzymy na to, że człowieku, jak w sanatorium przyjeżdża tam 3 zabiegi za darmo, a reszta w kupu i no, a on даже nie wie, co kupować, i nikt tam co nie kupuje. My robimy to kompleksowo. Nie człowiek decyduje o tym, co on chce. I on chce nie to, co jemu trzeba. A my decydujemy tak, żeby był on zdrowy i na długi czas. No. Albo uzdrawiamy z tych problem, które no, Agnieszka dzisiaj tam pytała o pacjencie, który już więcej 10 lat żyje z rakiem trzustki na ostatnim stopniu. Tam даже mowy nie było o jakimkolwiek życiu, z przyrzutami prawie wszędzie. Także to wszystko możliwe. No. I nowotwory, i bardzo mnie interesuje i zachęcają takie problemy z problemami ruchowymi, zanikiem mięśni, u kogo jest problemy faktycznie ze stawami, tam no w ogóle dużo neurologicznych takich problemów, które ja wcześniej jeszcze mówił, że jeszcze na Dominikanie, bardzo fajnie, że ja tam był i rozpracował metodę, która oczyszcza żyły niesamowite. У кого jest jakiekolwiek problemy z żyłami, z tym, że tam jakikolwiek problem, zawały, wylewy, kto boится tego, profilaktyka niesamowita. No, można użyć tą metodę, przyjechać do nas i spać spokojnie dalej latem już. Pięknie, bo to bardzo poważne problemy zdrowotne, o których nam mówisz, które jednak są uleczalne. Możemy zregenerować organizm praktycznie ze wszystkiego. Ty tą wiedzę zdobywałeś przez całe życie, teraz jeszcze jesteś w miejscu, które uważasz, że jest no, najbardziej sprzyjające do tego.
No to gratulujemy, Aleksander, i mamy nadzieję, że znajdą się osoby, które przyjadą do ciebie i zrozumieją, że to jest też dobry sposób, dobra możliwość, żeby odzyskać swoje życie, zdrowie, że nigdy nie jest za późno i wszystko jest możliwe, tak jak wiele przykładów osób, z którymi miałeś już, z którymi pracowałeś i którzy żyją do dzisiaj, a nie było takich prognoz dla nich. Jak cytowałeś pana Antoniego z rakiem trzustki, stadium już terminalne, a żyje do dzisiaj, cieszy się zdrowiem i nauczył się w twoich klinikach, twoich metod, dzisiaj stosuje je sam, przyjeżdża od czasu do czasu i rezultaty są. I to są właśnie bardzo ważne świadectwa, bo te świadectwa są właśnie dowodami na to, że to funkcjonuje, że to nie są żarty, że możemy doprowadzić się do tej regeneracji. Także cieszymy się, że są takie skutki, to nie jest tylko nadzieja, to jest wiedza, to jest zrozumienie, jak to funkcjonuje i że możemy sobie zawsze pomóc i pójść właśnie, dokonać takich wyborów. Ja powiem szczerze, że gdyby mi naprawdę coś dolegało, a już od tylu lat interesuję się zdrowiem i znam wiele metod i wielu specjalistów, ale kiedy naprawdę stałoby mi się coś poważnego, ja bym się naprawdę nie zastanawiała, od razu bym się znalazła u Aleksandra, od razu. Do Aleksandra. Od razu, w ogóle znam tyle metod, sama mogłabym to robić, ale jak mogłabym być pod okiem kogoś takiego jak Aleksander, który ma takie rezultaty, no to nie ma się co zastanawiać. Agnieszka, chyba trzeba dodać, że my planujemy, żeby z Aleksandrem od nowego roku robić takie audycje o konkretnych tematach. Będziemy o tym mówić. Aleksander nam obiecał, że się zgadza, że będą takie nagrania i będziemy wam o tym mówili. Nie ma problemu, ja chciałbym dzielić i ja bardzo dziękuję ludzi za to, że kiedy ja potrzebował pomocy, kiedy przyjechał tam na Dominikanu i ludzie zwrócились z pomocą do mnie, z takiej pomocy, której ja даже nie myślał i люди, których ja даже nie leczył. В ogóle. I даже я их не имел pojęcia, że one istnieją. Oni uzdrawiались tylko na podstawie moich wywiadów, które ja robił w internecie i książkami, które ja sprzedawał. I ludzie na tyle odwdzięczyli mnie, że ja był w szoku. Oni mówią, to co ja im dał porady, oni teraz zdrowe, a uzdrawiались po 20 lat i nic nie działało. Także ja realnie płakał. Realnie. Kiedy ja to potwierdzam, tak, bo to działa. Ja sama znam te metody, stosuję. Tak. No, niesamowite. Na przykład takie proste metody. Ja wam powiem tak. Zioło na przykład. Никто nie znał o jaskólczym ziole na przykład. Никто nie znał to, mówili to trucizna, a to jest środek niesamowity zdrowotny. Никто не знал полпала. В ogóle никто не знал nazwy. Ja даже był w Indii, skąd na pochodzi to zioło, rozmawiają, diagnozę zrobił, mówię, ciebie w nerki chore, tam jedna poważna człowieka, i on mówi, a czym można uzdrowić? Ja mówię, no jak czym? U was jest zioło, które uzdrawia, to mówię, jak? I on zobaczył, aha, tak, pochodzi z Indii, a mało znano w samej Indii. 90% idzie na eksport, tylko 10% zostaje. Rozumiecie, nie? No. Polpala na oczyszczanie nerek, bardzo skuteczne zioło, które nam odkryłeś. Ja wiele twoich metod znam, dużo się od ciebie nauczyłam i dowiedziałam i naprawdę to jest wielka wdzięczność, Aleksander, że dzielisz się tym. Zimna woda, taka prosta rzecz, a никто tego nie chciał robić. A zwykła sauna. Никто, do mnie teraz даже przyjeżdżają ludzie, mówią, sauna, my jedziemy, ale my pierwszy raz. Wy rozumiecie, nie? My jedziemy i nie wiemy, co to jest. No. Takie bardzo... Ludzie przyzwyczajeni do tabletki, do pigułki, do lekarza. A po co? Czasami człowiek sam może wszystko zrobić na temat swojego zdrowia i nikogo nie trzeba wychodzić. I to przyjemne rzeczy. Ja ostatnio, na następny raz, давайте zrobimy, ja pokażę filmik
może wezmу когось, żeby to w efirze zobaczyli masaż rózgami. Jak to prosto robić? Dzisiaj mówiliśmy o mózgach. Agnieszko. Tak, Okej. tak. Вы даже не мыслите, что это есть. То бомба. То бомба. Pojedziemy do Aleksandra, dostaniemy lanie. Który działa na cały organizm. Można w całości zrobić. Robiится tylko 10-15 minut. Wystarczająco. Każdy to może zrobić. Może nagramy filmik i wy zobaczycie, jak to робиться, żeby to profesjonalnie wy взяли. Po drugie, każdy z nas teraz chodzi smutny, No, niezadowolony, no, його там ліньки, його там проблеми духові. Po tym masażu człowiek taki Wszystko przechodzi. szczęśliwy, taki szczęśliwy. Już teraz nie żyje, ale po telewizorze cały czas występował i no, robił, bardzo znany człowiek był, który opowiadał, jak on przyjechał do Stanów. Przyjechał do Stanów i przywiózł rózgi z brzozy. okej. No, rozumiecie, w Rosji tradycja, idziesz do sauny, do bani i później bijesz siebie. Albo ktoś ciebie bije tam. Tak. I on przyjechał z dwoma takimi z brzozy, z liśćmi i celnik patrzy na niego, co to jest. Okej. I on його дуже питав, co to jest, поки nie zadzwonił do tego, kto його przyjmuje. I mówi, z czym jedzie do ciebie facet? On mówi, z takim, z takim. No dobrze wtedy. Okej. Puścił. Tak, puścił. Wy nie możecie wyobrazić, na ile to tradycyjnie było dobrze. A po drugie, jeżeli wy zobaczycie różne informacje o tym, jak pozbawić człowieka od spraw duchowych, na przykład, problem, kiedy na człowieka, no, tak, nalegaють, można powiedzieć, jakieś przeszczepy albo coś tam jest problemy. I wcześniej realnie biczowanie było. Sami siebie bili. I to też działa. O tych saunach to ja bym chciała nawiązać, jak mówiłeś, że w Rosji właśnie stosuje się rózgi po wyjściu z sauny, żeby właśnie się tak pobiczować. Tak, pobiczować. Faktycznie to prowokuje wystrzał hormonów, endorfinów i pobudzenie krążenia, limfy, całego ruchu w organizmie. Wszystko od razu lepiej pracuje, bo procesy regeneracyjne są włączone. Od razu jest reset układu odpornościowego, a tu w Kanadzie po wyjściu z takich saun stosuje się nacieranie grubą solą Epsom, tą solą magnesową, siarczanem magnezu. Tak, tu jest taka tradycja, jest właśnie takie pocieranie się tą solą. Też ciekawie. To też dobrze, my też robimy to. Ja wiem, dlatego nawiązuję. No dobrze, ale dzisiaj też rozmawiamy o zdrowiu, jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, no wiadomo, śnieg pada, jest chłodno, dzień jest krótki, noce długie, humor nie zawsze dopisuje, jesteśmy zmęczeni, wszystko chciałoby się już skończyć przed tym końcem roku, tyle projektów do zakończenia, przygotowania świąteczne. Każdy jest zmęczony, jak jesteśmy zmęczeni, to i nie ma nastroju, i układ odpornościowy jest gorszy, i zaraz przyjdzie jakiś katar, albo jakieś przeziębienie, albo jakaś gorączka, no bo jesteśmy słabsi, bo jest dużo pracy, jesteśmy zmęczeni. Więc kiedy pojawiają się takie pierwsze symptomy właśnie tego przemęczenia, przeziębienia, Aleksander, chyba taka rada na dzisiejszy czas, każdemu by się przydała taka szybka apteczka ratownicza. Powiem, co może być pilny taki ratunek. Jeżeli kto przeziębił się, to hartowanie zimnej wody to pierwszy ratunek, ja radziłby każdemu. No, ale ciężko, żeby kto zdecydował się, kto tego nie robił, bo no, strach u człowieka siedzi. I jeżeli pilno podziałać, ja by radził wam kupić jaskółcze zioła, żeby u was rezerwowo było. Ja
сам, когда еду gdzieś в якусь делегацию, то я бежу з собою то зioło. A w jakiej Bo postaci? Suszone zioła, tak? suszone, tak. Ja biorę albo suszone, albo soczek z jaskółczego zioła, a czasami даже kropli, koncentrat dla kropli na oczy. Tam wszystko jest. Tam i miód, i sok z jaskółczego zioła. Starsze tam rozpuścić i już. Jak u mnie to są, to nie ma problemu. Ale даже samo zioło wziąć. Ja w delegację jeду, bez tego nie jedu. Реально. Bo dużo wirusów, dużo wody, które my używamy, powietrze inne i od razu organizm rozpoczyna działać nie tak. Даже u kogo tam jakiekolwiek biegunki i w innych miejscach tam albo gdzieś tam pojechał, ja by radził to. Ja potwierdzam. Pierwszy ratunek od przeziębienia, od grypa, od różnych infekcji, wiele rodzajów. To ja cię zapytam jak laik, jak to stosować, bo ja mam jaskółcze ziele i co, robisz z herbatką z tego? Z herbatką z tego, jak normalną herbatkę robicie, tak zróbcie z tego jaskółczego zioła. Nie żałujcie i nie myślicie, że nie patrzcie na to, co napisane, że one trujące. To trujące umysł, a nie ciało. Dezinformacja, jak i większość teraz, to co jest w internecie. Teraz świat zmienił się. Ja wam powiem, wy jest, jakby powiedzieć, ja i wy nagrywamy filmy, i my jest jeszcze dziennikarzami. Wcześniej za dezinformację od razu by trafili do więzienia. Teraz tylko dezinformacja kogoś interesuje. A niektórzy muszą ją prostować. Tak, także teraz taki świat, że ludzie znajdą coś, przykręcić na 180% i podają to w mediach albo przez internety. I tak samo, samo możecie wyobrazić, do czego doszli. Wam nie trzeba mówić. Każdej książki, którą wy otwieracie o ziołach, napisano, jeżeli to nie można wydrukować, że zioło nie jest leczniczym środkiem. Chodzi o jaskółcze ziele, to chciałabym dodać od siebie, że właśnie tego się od ciebie nauczyłam, Aleksander, żeby stosować właśnie w takich okresach, kiedy czujemy jakieś przeziębienie czy osłabienie, nawet prewencyjnie. I zawsze jak coś czuję, że gdzieś w gardle drapie albo coś może się zaczynać, jest troszkę gorsza kondycja, to ja sobie wypijam taką herbatkę i na drugi dzień już jest po problemie. Także proste jedno zioło, tak? Drugi środek, drugie zioło, które po efektu, można powiedzieć, od przeziębienia, od grypa, od wszystkich takich problemów z płucami i nie tylko, to energetyk niesamowity, jest oman. Także też o tym ziole nikt nie wiedział. Ja mówił wam historię, powtórzyć czy nie? Powtórz, tak, powtórz. No. Nikt nie znał o tym, że w Turcji, to posiadaje z Turcji to zioło oman i kiedy Turcja tam gdzieś 800 lat temu była głównej, można powiedzieć, na Europę, na Afrykę, tam na wschód, wszystkie kraje tam zwalczyła, nikt nie wie z powodu czego. To był oman. I oni oman brali, robili proszek, z korzeń omana zrobili proszek, brali pod język i oni nie mieli problem ze sном, i oni nie mogli spać kilka dni, bo co jest sen? Sen to zmęczenie. Organizm powinien zregenerować, uzupełnić siły. Oman jest dopuszczony jako środek dla sportowców. A energetyk niesamowity, najlepszy energetyk. Nie ma żadnego efektu narkotycznego. Wzmacniaje siły i umysł, wszystko pracuje na 100%. Korzeń omanu. Tak, Korzeń omanu. Najmocniejsze zioło, najmocniejszy energetyk i jednocześnie, dlaczego tak działa? I on wzmacnia pracę płuc,
jak jest lepszy tlen w organizmie, wtedy lepiej pracuje serce, lepiej pracuje trawienie, Tak. możecie wyobrazić, lepiej pracuje mózg. Jak mózg pracuje, wszystkie organy pracują dobrze. Такая kulka. Kto używał zioła, ja też bierze 2 zioła z sobą. Oman i jaskólcze zioła. Czy ziele. No, z sobą cały czas. I jak gdzieś jakąś delegację jedziesz albo gdzieś tam na wczasy, robię herbatkę i no, tam mieszankę i tam jest oman. I później na następny dzień przychodzi ktoś, kurczę, co to dzieje w tym sanatorium czy gdzieś tam, co to dzieje? Ni jednej minuty nie spał. Co to dzieje? No, oczy otwarte, siedzisz jakby, co to тут niedobrze. A ja później śmieюсь. Ja mówię, on dał herbatkę, która człowiek działa tak. Nie na każdego, co ciekawe. Każdy drugi. Aha. O, Każdy drugi nie śpi, na przykład. Energię dostaje, polepszaється організм у wszystkich, dobrze działa. Nie ma даже alergii, nie ma przeciwwskazań. Ale na sen działa nie na wszystkich, na każdego drugiego. Co ciekawe. Bo ja robiłem 2 miesiące temu oczyszczanie omanem, między innymi oman, bo tam były i inne rzeczy w tym, ale według twojej receptury, Aleksander. No tak, tak. I powiem ci, że właśnie zauważyłem u siebie, że ja wtedy mało spałem. Mało. No, a nie wiedziałem, że to oman. Kiedy to używаешь, to żeby spać, to trzeba używać rano i na obiad. Wieczorem to będzie katastrofa. Okej. No. Także uważaj. Znowu coś To najważniejsze. Я би спартовцям в ogóle radził Oman, ja kogo znał sportowców i radził, i później dziękowali. Czy to jest też, bo ty mówisz o tym, żeby wtedy, kiedy jedziemy gdzieś daleko, żeby zabezpieczyć siebie, nasze zdrowie, no bo trafiamy do innych warunków, ale na tą zimę jeszcze, czy to jest wystarczające, żeby to mieć pod ręką, pić sobie herbatkę z omanu, jaskółcze ziele, czy radziłbyś jeszcze coś, może tryb życia? Ja by radził, żeby brali z sobą majtki. Żeby można wyjść na śnieg. ubierać się ciepło. U mnie, jak przyjedziecie w zimie, to w zeszłym roku było -40, ja spokojnie wychodził w majtkach, spokojnie z 5 minut stoisz, даже nie zimno. Tylko -40. Mnie jeden pacjent z Afryki chce przyjechać, on kilka razy przyjeżdżał do Polski, chce do mnie przyjechać i mówi, kiedy przyjechać, w lacie, wiosnę, jesień. Ja mówię, co ty będziesz w lacie, w jesień? W zimie, -30, -40, o, wtedy trzeba jechać, a tak co ty będziesz jeździć, no co? Tam komary gryzą latem, tam jest dużo komarów. Wiesz co, u mnie nie ma. Nie ma. Nie ma komarów, даже zdziwiony, a grzybów ile? O, to ja latem jadę, jak będą grzyby. No, zarezerwowane, ale ciebie weźmą, tak. Chciałbym powiedzieć, oto Zygi i Agnieszka będą moimi przedstawicielami w Stanach, w Kanadzie, tam. Jeżeli chce, kto nie może ze mną skontaktować albo coś, to lepiej z Zygi albo z Agnieszką i przez nich będziemy robili. W czym problem? Ludzie nie wiedzieć, jak dojechać, jakie warunki, coś. No to oni nie mniej, nie więcej, ale będą wiedzieli, jak trzeba to zrobić, profesjonalnie was skierują. Może zrobić jakąkolwiek ekipę, żeby nie jeden jechał. Spokojnie możecie kontaktować z nimi i załatwiać jakikolwiek pobyt albo uzdrowienie na innym poziomie. Ja nie będę brał 100 osób, ja mówię 5-10 osób, to mnie starczy. Ja chciałbym, żeby to był efekt, żeby każdy pacjent pamiętał, przyjechał, że on uzdrowił się,
że on jest i zadowolony. A nie tak, żeby przyjechało 100 osób, ja nie wiedział, kto to był i po co. Wybaccie, nie? No. Czyli nie masówka, to nie będzie masówka. Tak, można się z nami skontaktować, my dużo możemy wyjaśnić, wytłumaczyć. No oczywiście kontakty są pod filmem. I przez Agnieszku ja chciałbym to zrobić. Ja nie chciałbym, żeby przyjechali jakiekolwiek durni. Czyli mamy filtrować. Żeby przyjechali jakiekolwiek przestępcy, którym ja bym ratował życie, żeby oni dalej robili przestępstwa. To nie żarty. Ja trafiał na takie rzeczy i później nie chciałby mieć taki problem. Także za Agnieszkę i za Zygi jest jeszcze sprawdzenie, czy to normalny pacjent, czy nie. Żeby oni dali rekomendację, odpowiedzieli mnie za to. Wiesz, Aleksander, mądrzy ludzie słuchają takich nagrań. Tak, tak. Ale ja też, wiesz, no, byłem tylko 2 razy w Rosji, ale powiem wam, że to też moja rekomendacja, że naprawdę warto poznać Rosję. Wiesz, pewnie wszędzie są ludzie dobrzy i źli, nie? Natomiast ja w Rosji spotkałem się z tak wielkim sercem, słuchajcie, gdzie jesteśmy, wiem, jak na jakimś pustkowiu, jechaliśmy samochodem i byliśmy strasznie głodni i pytamy się, czy tu jest jakaś restauracja, nie? A kierowca i jego tam gość jeszcze mówią, nie, ale słuchaj, za 15 minut będziemy jeść. No mówię, jak? W tej głuszy tutaj tu nic nie ma, tylko pola i pszenica jakaś. On mówi, nie bój się, zaraz będzie. Słuchajcie, zajeżdżamy drogą na takie skrzyżowanie i podjeżdżają 3 samochody, stykają się maskami, kobiety wychodzą, wykładają obrusy z bagażników bliny, no i mieliśmy. Słuchajcie, jak to było zrobione, nie pytaj, nie wiem. No. Pięknie, pięknie. Nie, ja powiem, że takich dobrych ludzi, jak w Rosji na przykład, tam na Białorusi, jak ja mieszkał, i w Polsce tak samo, takich przyjemnych, dobrych ludzi mało na świecie. Czym mnie nie podobалась Dominikana, powiem wam. I oszukują cały czas. Nie ma ni jednej osoby na Dominikanach, kto by nie oszukiwała. Nieważne, kim oni byli, Polakami, Rosjanami, tam, Białorusami, czy Dominikańcami. Wszystkie, kto tam znajdują, to świat zmienił się dla nich i oni zmieniają dla innych, kto przyjeżdża tam. Oszustwo na pierwszym miejscu. To nie dla mnie. У меня есть такая девиза, такое podejście do życia. Kiedy ja był w szkole wyższej biznesu, jeszcze kiedy był młody i tam mnie więcej nie pamiętam, co tam było, ale jedno zdanie takie będę pamiętał na całe życie. Mnie powiedzieli, że jeżeli ciebie kto oszukał, to on dureń. A jeżeli 2 razy on ciebie oszukał, to ty dureń, że dał siebie oszukać. 2 razy i wiedział, że on oszust. Na Dominikanie nie ma z kim rozmawiać na przykład. Od razu wiedział, że on będzie ciebie oszukiwał. Jak ochronić ciebie od oszustów, kiedy wszystkie oszukują, to ciężko. No. Bardzo ciężko. Dobrze, żeby każdy znalazł na ziemi takie swoje miejsce, w którym się czuje szczęśliwie, które mu odpowiada, które jest właśnie dobre dla niego, tak jak ty znalazłeś swoje miejsce na ziemi. I każdy z nas niech czuje się dobrze tam, gdzie jest. Nie ruszu nigdzie. Nigdzie. Wspaniale, gratuluję. Naprawdę marzenie. Ja nie zastanawiał się, jeździł po światu, ale dobrze, że ja jeździł, to ja zapoznał się z dużo rzeczami, dużo tradycjami, dużo wiedzami, a tu to wszystko uruchomiło, bo marzenie było tu. No. I znaleźć to miejsce ja na Dominikanie. Ja siedział na Dominikanie i grzebał się w internecie i tam gdzieś mnie skierowali. No. I przyjechał tu, zobaczył, fajnie, dobrze, ale no, każdemu chciałoby lepiej. Pojechał jeszcze dalej, wszędzie pojeździł, no i wrócił z powrotem. No właśnie. No. Ciekawie. No dobrze, to słuchajcie, w tym okresie świątecznym życzymy chyba wszystkim
tych przygotowań wydajnych, spokojnych i wspaniałych świąt. A my zobaczymy się razem już po Nowym Roku i nagramy sobie jakąś Agnieszko, fajną. czekaj, bo święta w Rosji są trochę później. Tak, Tak? Aleksander? No tak, teraz u mnie Święta będą dopiero w styczniu, na początku stycznia? Boże, nie, no, Nie no, Aleksander obchodzi Wigilię, tak? ale ty nie, no, obchodzisz tradycji prawosławnej czy katolickiej? nie, ja jestem katolikiem. A, czyli 25, czyli 24. Tak, a w Rosji tak, święto 7. No. Święto 7 jest. Tak, no właśnie, bo jeśli mamy się spotkać, to czy przed świętem w Rosji, czy po święcie w Rosji? A mnie różnica, choć w nocy. No. Okej. Dobra, słuchajcie, fajnie było znowu Cię widzieć. No. Fajnie było Cię znowu widzieć w dobrym humorze, że masz dobry nastrój. Bo jak się ostatnio widzieliśmy, to jeszcze było wiele niewiadomych, nie wiadomo jak się to wszystko ułoży, a dzisiaj już jest to za Tobą. Więc Dużo pracy. dużo pracy włożone w to, tak. No, życzymy Ci, żeby Ci się to wszystko pięknie układało. Jak dołożymy do tego swoją cegiełkę, to też będziemy zadowoleni. Wspieramy, tak. 15 miesięcy już robię remont. No, Tak. możecie zobaczyć. No to jest 15. duże. Ale już jest gotowe, już możesz przyjmować ludzi, już są pomieszczenia. No, ja powiem, że to nie super, to nie standardy jakby 5-gwiazdkowe, a tylko można powiedzieć 1-2, ale nie, sam efekt uzdrowienia 10-gwiazdkowy. Okej. Tak, i środowisko, natura też 10-gwiazdkowe, także po to jedziemy, tak? Także to najważniejsze. Dokładnie. Zdrowie najważniejsze. Jak ludzie nie ceniają swojego zdrowia, kiedy ono jeszcze są. Ja wam powiem tak, u mnie wcześniej, jak pracował w Rosji, тут w Nowoczerkasku, kiedy inny ośrodek był, i u mnie był pracownik, niesamowity pracownik, wszystko umiał robić i alkoholu nie używał, ale palił dużo. I widocznie no, nie dbał o swoim zdrowiu w całości. Ile razy proponował, idź na zabiegi, pouzdrawiajся. Aj. Nie. Едем на самоходе, там, ну, или 2 кілометри trzeba było przyjechać, 500 metrów przyjechali, rozmawiamy, ja patrzę na niego, jego nie ma, zmarł. I już. Ja tyle ludzi reanimował, tyle uzdrawiał, a тут spróbuję reanimować, nie ma szансów. Zatrzymał samochód, tam 800 metrów do szpitala przywieźli. Nie dało. Zawal sercem bardzo mocny i nie ma szans. A warunków było uzdrowić i żyć nie wiadomo ile, ale wszystko trzeba w swój czas. Mhm. Każdy czeka, póki nie wybuchnie, ale wybuchnąć może w dwóch kierunkach. No tak. Jest wiele chorób 50/50. Albo zmarł, albo wyżył. Po tych problemach, po zawalach, po wylewach na przykład, albo stał w całości jak liścik, albo jeszcze funkcjonuje. Wy rozumiecie? Także czekają. A dlaczego nie przyjechać wcześniej? Dlaczego nie przyjechać wcześniej, pouzdrawiać? Jest gdzie i co powiedzieć, jest. Aleksander, że ja jestem takim dobrym przykładem tego, bo ja jestem po zawale, jestem po operacji 6 lat temu już i naprawdę, gdybym wiedział wcześniej, gdybym był na tyle świadomy, to nie dopuściłbym do tego zawału. Warto, prawda, żebyśmy doszli do tej późnej starości, ale w zdrowiu. Byśmy długo żyli zdrowi. Nie wybuchnie. Tak. Bardzo Wam Dokładnie. dziękuję, słuchajcie, za to spotkanie, zimowe spotkanie. Tobie, Agnieszko, dziękuję, że chciałaś ze mną prowadzić to spotkanie z Aleksandrem, a Tobie, Aleksander, za to, że napisałeś do nas, że nas zainspirowałeś. No i życzymy Ci wszystkiego dobrego. I ja Wam bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, Aleksander. Życzę w pierwszej kolejności zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia Waszych wszystkich pozytywnych marzeń. Nawzajem. Aleksander, cieszymy się, że Twoje marzenia się spełniają i wspieramy Cię w tym i bardzo się cieszymy, że masz takie piękne miejsce na ziemi i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w nowym roku. Cześć. Do widzenia. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę.
Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.